In September, I was invited to present the latest episode at the International Festival of Comics and Games in Poland. Unfortunately, I couldn't attend in person, which was a shame as it is one of the largest festivals in Central Europe. The artist, Przemysław Trus-Truściński, took to the stage and shared some insights about our video. Przemek nie widział tego filmu jeszcze. Prawdopodobnie z tego co wiem, na kanale YouTube też jeszcze nie został zaprezentowany. Piotrek, to prawda, jeszcze nie. Piotrek potwierdza. Absolutnie będziecie, szanowni państwo, pierwszymi, którzy zobaczą za chwilę nie tylko te unikatowe rysunki. Szanowni Państwo, zapraszamy przed scenę główną. To już za chwilę, to już niebawem, za niecałe 3 minuty będą Państwo świadkami prapremierowego pokazu najnowszego filmu z serii Illustrated City z Przemysławem Trustem-Truścińskim autorstwa Jakuba Mazerata. Pierwszy odcinek drugiego sezonu bodajże był w Kyoto, a drugi jest w Łodzi. No i tutaj Jakub, który też jest z Łodzi, pochodzący z Łodzi, mieszka na co dzień w Sydney. No tak wymyślił, bardzo mi miło, że ktoś, kto opowie o mieście, o Łodzi, o sztuce, o komiksie. Wiem, że mi jest niekonwencjonalne, bo zazwyczaj oglądanie filmu, co się kojarzy z jakimiś kameralnymi salami, gdzie jest bardziej może, nie wiem, intymna atmosfera. Kuba Mazera z Illustrated Live. Niektórzy z Was mogą mnie kojarzyć z różnych wydarzeń komiksowych, które organizuję, takie jak ACE, Australian Comics Exhibition, czy też projekt Pieces, opowieść graficzna, która zdobyła 2 rekordy Guinnessa. Dzisiaj spotykamy się na festiwalu, żeby wspólnie obejrzeć przedpremierowy pokaz najnowszego odcinka serii Illustrated City. Serii, w której spotykam się z artystami z różnych krajów świata i wspólnie zwiedzamy miasta, w których mieszkają. Więcej odcinków znajdzie się na kanale YouTube Illustrated City, a teraz zapraszam do obejrzenia wideo z Przemkiem Truścińskim. Udanego festiwalu. Do Łodzi teraz przyjechałem i gdzieś już około 20 lat. Mieszkam w Warszawie. Wszędzie tak naprawdę obecna sztuka ulicy też. Łódź to jest najbardziej inspirujące miasto, jakie w ogóle spotkałem w Polsce. Jest całe szczęście, że to tu się wychowałem. Zobaczcie, w ogóle to jest oryginalny jeszcze mural. Szybkie głosy się łamie, sytuacja jest naprawdę poważna. I to dotycząca komiksu i równolegle jest też ekspozycja dotycząca samego Wiedźmina. Mamy taką gorącą linię Łódź, Warszawa, Australia. Całe szczęście połączenia satelitarne, telefoniczne działają. Chyba naprawdę on powiedział mi, że chyba materiału było 3 godziny. Wszyscy, którzy mnie znają, nie dziwią się temu, faktycznie też się rozgadam. To ciężko mnie zatrzymać, więc jak tylko włączała się czerwona... Dlatego przygotowałem sobie tylko 2 pytania. Tak, to ja mogę lecieć. Naprawdę domyślam się, jak ciężkie zadanie było z 3 godzin materiału wybrać jakieś takie kluczowe zdania i jeszcze, żeby się układały w jakiś naprawdę opowieść o tej Łodzi. Bo jak mam nadzieję, że to też wybrzmiało, artyści są pretekstem do opowiadania o miastach. A jak miasto, to też są szersze zjawiska. No i też trzeba powiedzieć o innych ludziach, o jakiejś historii, o tym, co teraz się dzieje. Pokazanie, gdzie można pójść na kawę, jak
każdy, który wjeżdża do jakiegoś miasta, który zwiedza jako turysta, no szuka właśnie takich miejsc, gdzie zjeść, gdzie jakąś kawę, gdzie jest w ogóle sztuka, gdzie sami wiecie, że zawsze jest lepiej, jak ktoś opowiada o danym mieście, jak zwiedzasz się z kimś, kto już tam jest. Dowiesz się więcej po prostu o tym mieście. Nie jest ono tylko takie, trochę jak scenografia sucha i albo ci się podoba, albo nie, ale w sumie o mieście de facto niewiele wiesz. I te filmy też temu służą i to jest o tyle ważne i Kuba świetnie to wymyślił, ale też jest absolwentem i Liceum Plastycznego i Akademii Sztuk Pięknych. Ale świetnie to wymyślił, że o miastach opowiada z perspektywy artystów, sztuki. I że jak to jest ważne i jak to jest też życiowe. Cała moja osobowość jest konstruowana tak naprawdę na Łodzi, no bo jednak kluczowe 20 parę lat od początku żyję w Łodzi i ono mnie ukształtowało i jako człowieka, i jako też twórcy. No bo co też mam kolejne tam ze szczęścia, że przeczytałem te wszystkie etapy edukacji plastycznej, co w moim przypadku było bardzo ważne. Niektórzy mogą sobie dać radę bez edukacji. Ja potrzebowałem też tej edukacji i ona była tu ważna i potrzebna, ponieważ też w jakimś sensie zawsze od komiksu, który jest pewien od dzieciństwa, kilkanaście lat postanowiłem, że będę rysował komiksy, świadomie, ale nie byłem świadom, jak się tak naprawdę, jak to robić. I jak tej sztuki, to jest paradoks. Zawsze nam ciskaną zupełnie odwrotną sytuację, że przez komiksy to w ogóle się jakby prymitywizujesz, a sytuacja jest zupełnie odwrotna. Wszyscy, którzy zajmują się komiksem, czytają komiksy, tworzą komiksy, wiedzą, że to właśnie poprzez sztukę i poprzez komiks trafiasz do właśnie literatury. Taka jest kolejność i w moim przypadku taka była i ona była naturalna i bardzo dobra, że właśnie trafiam do literatury, trafiam do sztuki. To komiks mnie zaprowadził w ogóle w kierunku edukacji plastycznej. I właśnie tak naprawdę, jak się okazało, ja poprzez komiks szukam sztuki i to od dzieciństwa właśnie. Komiks był tym pierwszym takim bodźcem, który mi pokazał, że ja jestem jakby w jakimś sensie ciągle tym takim człowiekiem, który ten swój niepokój, który każdy z nas ma jakiś w sobie, ale tym lekarstwem na wszystko jest właśnie sztuka. A zaczęło się od komiksu. To właśnie komiks mi pokazał prościuteńko, bo już w wieku 8 lat jakby ta decyzja pozwoliła mi, że ja już niczego na boki nie szukałem. Ja już tylko i wyłącznie szedłem tą drogą smoka, czyli drogą komiksu, nie? I jakby dzięki temu znam wszystkie sztukowe ciosy wściekłych pięści i pocałunku śmierci, nie? Ja dotyczyłem ci twoich pracach, że ty korzystałeś, nie wiem, będąc jeszcze w liceum, tak, czy później trochę, że właśnie nie skupiałeś się tylko na rysowaniu, ale już wtedy korzystałeś, czy widać go wpływ jakiegoś malarstwa, fotografia, inne. Bo to jest jakby komiks otworzył tą wielką bramę, ale on otworzył na całe szczęście, no bo oczywiście los mógłby obdarzyć mnie zupełnie innymi rozwiązaniami, nie na całe szczęście, no bo tu jednak są te egzaminy. Więc mam też to szczęście, że te egzaminy przeszedłem. No i jakby wtedy to dopiero się wszystko otworzyło. Znaczy wtedy zacząłem rozumieć. Dlatego mówię, że mi edukacja plastyczna była bardzo potrzebna. Bo jakby potrzebowałem tej weryfikacji, tego co już wiem, co chciałbym, jakby z takimi rzeczami, które są naprawdę kluczem w ogóle do sztuki. Znaczy ja mam te aspiracje i zawsze je miałem. One mogą być też jakimś dla mnie problemem, przeszkodą, ale z drugiej strony one są dla mnie tą motywacją. Ten komiks zawsze był też tą motywacją. I jakby podskórnie zawsze czułem, że żeby tworzyć komiksy, czyli tą sztukę, muszę się czuć. Znaczy nie chcę, ja osobiście, coraz bardziej się tym twierdzę. I myślę, że jak wszyscy tutaj te dziesiątki tysięcy osób i odwiedzające, czytające, tworzące, wiedzą i myślę, że mają bardzo podobne odczucia, że komiks wszystko odkryje, że potrzebuje wielu bodźców, wielu technik, wielu treści, nie jednej. I właśnie też zawsze nienawidziłem definicji. Nie chcę jednej definicji dla komiksu. Dlatego jak Akademia Sztuk Pięknych zaprasza mnie sporadycznie na jakiś wykład dla studentów, to ja w życiu nawet nie znam żadnej definicji, nie chcę znać żadnej definicji komiksu, sztuki. I właśnie centrum komiksu, wiesz ile wy też naturalnie, ale też ile wysiłku użyliście, żeby pokazać tą różnorodność. Że droga do tej sztuki, do sztuki też komiksu, powinna być różnorodna. Co by było? No wszyscy byśmy się tu mega nudzili
I nie byłoby nas tyle osób na festiwalu komiksu, gdyby ten komiks był jeden i tylko jeden prawilny, bo tak na przykład władza ustaliła. Bo to byłby nasz szlak, ten komiks w ogóle by nie byłby niczym inspirującym. A my wszyscy tu zebrani jesteśmy dowodem na tym. Zobaczcie, co ten komiks, co on zrobił. Znaczy on zrobił nawet to, że sam wiesz. I niektórzy z was też wiedzą, patrząc chociażby na ilość, nie wiem, siwych włosów w brodach, że jak inaczej było kilkadziesiąt lat temu. To nie była żadna ściema pod film. Na pierwszy nasz konwent twórców komiksu przyjechało ze 30 osób. No, Dzisiaj jest trochę więcej. jest trochę więcej, ale też ten pierwszy konwent tak naprawdę nas zdefiniował. I wiedzieliśmy, że to jest ważne dla nas, ale też okazało się, te 30 osób udowodziło nam, że warto się temu poświęcać.